Hello. Nice to see you too. Thank you. Thank you. Hello, hello, hello. Nina, Marta, Iwa, Adita. Is it Iwa? Is that how you pronounce that? Iwa? Iwa. Joanna? I'm Mihal? joking. Suzanne? Okay. Good to see you. Thank you for Hi. being here. You're the one. I'm adding the next people. Wait a minute. Yeah, take your time there. Okay. So I will introduce you a little bit and invite people. Okay. Witam wszystkich Was serdecznie na tym Zoomie z Jeffem Romualdim, który jest fantastycznym człowiekiem, którego poznałam w network marketingu przy okazji tego, że to jest bardzo dobry znajomy Dona i współpracuje nad aplikacją Dona. Oczywiście robi network marketing, od wielu lat jest związany też z marketingiem, gdzie odnosi wielkie sukcesy dzięki używaniu systemu Dona. Chciałbym Was tutaj z Wami się podzielić takim swoim sposobem działania i to spotkanie to jest jakby drugie spotkanie z cyklu jak budować, zaczynać działalność w MLM-ie. Chciałbym Was dzisiaj poinformować, w jaki sposób możecie efektywnie i wydajnie rozpocząć działanie z nowymi osobami, które dołączacie do swoich struktur, żeby to było jak najszybsze i najbardziej dla nich wartościowe działanie na samym początku. Więc dzisiejsze spotkanie to jest właśnie poświęcone temu. Wysłuchajcie, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to będzie możliwość też zadania Jeffowi pytań i porozmawiania z nim. I oczywiście na trzecie spotkanie z tego cyklu też prawdopodobnie za miesiąc będziemy organizować, więc też Was już zapraszam na to. A oprócz tego też spotkania z Donem w środy i w piątki dla każdego, kto ma ochotę również dalej pogłębiać swoją wiedzę na temat network marketingu. So, thank you. Welcome here, Jeffrey. Very, very warmly. We are so pleased to have you here and listen you how we should do MLM. And our second part, how to get people efficient, yes, and effectively working in MLM. Am I right? Got it. You're right. Thank you very much, Adriana. I appreciate that. And thank you everybody for taking the time to show up today. Dziękuję bardzo wszystkim, żeście tutaj przyszli i żeście się pokazali dzisiaj. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Yeah, hopefully I'm going to teach you some things here that are going to put a lot of money in your pocket and make you very happy. Prawdopodobnie mam nadzieję, że to, co usłyszycie dzisiaj, bardzo mocno spowoduje, że zarobicie bardzo dużo pieniędzy i zaoszczędzicie wiele pieniędzy w swojej kieszeni. Bardzo Was proszę o wymutowanie się, jeżeli możecie, dobrze? Jeżeli ktoś nie jest zamutowany, żeby nie przeszkadzać. Dziękuję. Okay, question. How many of you were here on my last webinar? Raise your hands. Jak wielu z Was, podnieście ręce albo łapki, które były osoby ostatnim razem na moim webinarze? Okay. Thank you. So we talked about the, hi Nina, and we talked about the picking the right people. You know, rozmawialiśmy o tym, temat zeszłego Zooma był na temat jak znajdywać właściwych ludzi. Yeah, just a quick summary. Po prostu tylko krótkie jeszcze takie podsumowanie tego zeszłego razu. There's three most important subjects that you can master in network marketing. Three. Są trzy ważne rzeczy, które musicie wiedzieć w network marketingu. The first one was our last webinar, picking the right people. Pierwszą rzeczą było to, co żeśmy mówili na ostatnim webinarze, czyli znajdywanie właściwych ludzi. The second most important thing is what we're going to talk about today, and that's getting those people, getting those right people started quickly and efficiently. A drugą rzeczą to jest to, co dzisiaj się nauczycie na tym webinarze,
I chodzi o to, żeby pozwolić tym ludziom, których już znajdziecie, tych właściwych, żeby sprawić, żeby oni jak najbardziej efektywnie i szybko jakby weszli w ten biznes i osiągnęli to, co sobie zamierzyli. And the third most important thing, which we'll cover maybe in the next webinar, I trzecia, ostatnia rzecz, którą być może zawrzemy w następnym webinarze, is working down group. jest pracowanie w głąb grupy, którą tworzycie. Okay, so working down group, as your people join your organization, working with them so that it grows fast. Czyli dopóki właśnie jak ci ludzie zaczynają dołączać do waszej organizacji, żebyście z nimi potrafili współpracować czy działać w głąb, żeby tworzyć w głąb organizacji. Okay, let's get started. Let's talk about how to get your new team members started quickly and efficiently. Więc pozwólcie, że zaczniemy mówić o tym, jak sprawić, żeby ci nowe osoby zaczęły efektywnie działać w głąb. Okay, the most important thing that you can do for your new team member Najważniejszą rzeczą dla was, jaką musicie zrobić dla nowego członka zespołu, okay, this is number one, to jest numer 1, is to help them sponsor a new team member as fast as possible, or maybe 1 or 2 or 3 of them. jest to, żebyście pomogli im zasponsorować ich pierwszego członka zespołu lub nawet 2 albo 3 nowych osób. Yeah, nothing's more important than helping them get their first new team member. Nic nie jest bardziej ważne niż to, żeby pomóc temu nowemu waszemu członkowi zespołu, żeby on zasponsorował kolejną osobę. In my opinion, W mojej opinii you have about 2 weeks to do that, macie jakieś 2 tygodnie na to, żeby to zrobić. or you're walking on thin ice. Albo jesteście kroczący po kruchym lodzie, czy coś takiego chyba. In other words, if you don't help them sponsor someone fast, Innymi słowy, wy chcecie, żeby oni zasponsorowali kogoś bardzo szybko, they might quit. bo inaczej mogą wam uciec. Okay, so this is number one, and that's what we're going to talk about, how to do that. I to jest numer 1 i o tym właśnie będziemy dzisiaj mówić, jak to zrobić. Okay, when I sponsor somebody, Kiedy ja sponsoruję kogoś, the first thing that I tell them pierwszą rzeczą, którą ja mówię mu, is don't make a move without me. jest coś takiego, nie rób żadnego kroku beze mnie. Okay. Just because they've gone through steps 1, 2, and 3, dlatego, że ktoś, jeżeli przejdzie przez te pierwsze kroki 1, 2 i 3, to co zawsze uczymy. and for those of you who may not know the 3 steps, I dla tych, którzy może nie wiedzą, jakie to są te 3 kroki, you know, they read the card to see if, you know, okay. czyli oni czytają tą książkę, tą kartę lifestyle'ową. They went through the first 5 chapters of the book, so they understand network marketing. Oni potem w drugim kroku czytają książkę, żeby zrozumieli, czym jest network marketing. And then they looked at your vehicle, the company product marketing plan. A później patrzą na wasz wehikuł, czyli na waszą firmę, która jest waszym pojazdem do robienia network marketingu. To są te I'm sorry, Adriana. Just because they went through those 3 steps, tylko dlatego, że oni chcieli przejść przez te 3 kroki, does not mean to nie znaczy, that they know the business well enough że oni znają już się na tym biznesie wystarczająco dobrze, to start talking to their friends. żeby mogli zacząć rozmawiać ze swoimi przyjaciółmi na ten temat. I tell them, Ja im mówię, don't make a move without me. Don't talk to anybody. Very important.
Ja mówię, nie rób kroku żadnego beze mnie, mimo że to przeczytałeś, niby ci się wydaje. Nie rób żadnego kroku beze mnie, nie rozmawiaj z nikim na temat niczego, dopóki ja ci nie powiem, co możesz zrobić. Okay, so you're probably wondering, well, what are they supposed to do? Więc pewnie jesteście ciekawi, no to dobra, no to w takim razie co oni powinni robić? Well, that's what you're going to do next. You're going to send them a homework assignment. Więc to, co wy powinniście teraz w następnym jakby etapie zrobić z tymi osobami, to wysłać im tak zwane zadanie domowe. And I asked them to complete it and return it to me by email. I ja proszę ich, żeby oni wypełnili to zadanie domowe i wysłali mi z powrotem. I don't hear you. The goal, can you hear me now? Yeah, right now. Okay. The goal of the homework assignment. Cel tego zadania domowego. Okay. Is so that from the very beginning. Jest taki, że oni od samego początku. We're going after the right people. Jakby idą, szukają tych prawidłowych, no, tych właściwych ludzi. Now, how many on the webinar today can remember who the right people are for network marketing? Anybody? Anybody want to give it a go? Jak wielu z was pamięta z ostatniego webinaru, jacy to są ci właściwi ludzie? Czy ktoś z was pamięta? There's about 6 or 7 main things that we're looking for. Jest takie 6 albo 7 głównych takich cech tych osób. Ktoś z was pamięta, jakie to są cechy? Ktoś się chce pochwalić? Anybody like to try? Hey, Mats, how you doing? Ktoś się chce pochwalić, to bardzo proszę, może powiedzieć tutaj, jak ktoś pamięta. Okay, does anybody know one of the 6 or 7? Anybody? Czy ktoś jeszcze wie, oprócz mnie? Go ahead, Adriana, you go first. They should be open, czyli powinni być otwarci. Should be good listeners, that mean they are coachable. Znaczy, że są dobrymi słuchaczami i chcą się uczyć, tak? To są takie osoby. Yeah, I like to say warm. Track record is the most important part, czyli takie coś, co oni coś osiągnęli coś w życiu. I to jest też najważniejsza rzecz, jeżeli to są osoby, które osiągnęły coś. Yeah, I would say warm, open, and easy to talk to. I don't work with people who aren't nice people. I just refuse to do it. Ja mówię tutaj, że to są przede wszystkim ciepli, otwarci ludzie. Ja rozmawiam zawsze z takimi, z którymi łatwo jest rozmawiać, czyli którzy potrafią rozmawiać z kimś, a nie są jakimiś takimi zamkniętymi osobami, z którymi ciężko jest porozmawiać. And then people track record is probably the most important thing. I ludzie, którzy osiągnęli sukcesy jakieś w swoim życiu, to jest prawdopodobnie najważniejsza rzecz, najważniejsza cecha, na jaką powinniście zwrócić uwagę. I have found that human beings are very predictable creatures. Ja doszedłem do wniosku, że ludzie są, czy ludzie w ogóle, no, istoty ludzkie są bardzo przewidywalnymi istotami. What they've done in the past, to, co oni robili w przeszłości, they tend to repeat. Oni tam naprawdę zamierzają też i w przyszłości powtórzyć. You know, liars lie. Czyli kłamcy prawdopodobnie będą kłamać w przyszłości. Cheaters cheat. Oszuści będą prawdopodobnie oszukiwać w przyszłości. Hard workers work hard. Czyli ciężko pracujący, no, powiedzieć, no, tacy, którzy cenią ciężką pracę, będą ciężko pracować w przyszłości. Nice people tend to get nicer as they get older. Ludzie mili prawdopodobnie będą jeszcze bardziej milsi, jeżeli się zestarzeją. So look at their track record. Czyli patrzcie na takie właśnie osoby, na tego typu ludzi, którzy właśnie takie rzeczy jakby cechuje ich, takie osiągnięcia jakby, tak? I always like to ask this question. Ja zawsze lubię pytać ludzi o takie pytania.
zadawać mi takie pytania. If they decided to join me in business, Jeżeli oni by zdecydowali się dołączyć do mnie, do biznesu, would they be great at it? czy oni byliby wielcy w tym? Tak sobie zadaję takie pytanie. Right. And you can pretty much determine that by their track record. I wy tak naprawdę możecie to bardzo dobrze ocenić właśnie pod względem tych cech, któreśmy wcześniej wymienili. If your friend has quit everything that they ever did in their life, jeżeli ta osoba ucieka na przykład i to było zawsze coś, co ona przeważnie czyniła w przeszłości, they probably will quit their business once they start. prawdopodobnie też i ucieknie z waszego biznesu, jeżeli zacznie z wami działać. Because that's what they're good at, quitting. Ponieważ to jest coś, w czym ta osoba jest dobra, po prostu w uciekaniu. Okay. So track record, track record, track record. Czyli takie patrzenie na to, jak ktoś jest. Okay. The other things that we're looking for are credibility and influence with their peers. Drugą cechą, jaką też my patrzymy na to, jest wiarygodność i taki wpływ na osoby, rówieśników, takie osoby, które są obok was. Good people skills. Dobre cechy takie proludzkie, proczłowiecze, o. And people who are industrious. I ludzie, którzy są tacy zorientowani na osiągnięcie jakiegoś celu. Industrious means they just figure a way to get it done. Industrious to znaczy, że to są takie osoby, które jakby skoncentrowane są na czymś, żeby coś zrobić i żeby to już mieć z głowy. Yeah. If they need to go around or under or over a problem, they do it. They get the job done. Jeżeli oni mają przejść wokół czegoś, coś załatwić i tak dalej, oni to właśnie zrobią, oni po prostu chcą, żeby ta praca była wykonana. People who have a good work ethic. Ludzie, którzy mają naprawdę dobrą etykę pracy. Okay. This is what you're looking for, folks. To są właśnie cechy osób, których szukacie tutaj. If people don't have these, oh no, characteristics, if people don't have these things, jeżeli ludzie nie mają tych cech, o których mówiłem, tych charakterystyk. can you hear me okay, Adriana? Yeah, Okay. something was disturbed about this way. Okay. If they don't have those characteristics, they most likely will not make it in the business. Jeżeli oni nie mają tych charakterystyk, to bardzo prawdopodobne, że one po prostu nie będą robiły tego biznesu tak, jak chcecie. Okay. And the last thing I'll say about this is, this is really a finding business. I ostatnią rzeczą, o której tutaj chcę powiedzieć, to właśnie jest to, że to jest taki biznes odnajdywania kogoś. You find those types of people and then you help them build a business. Znajdujesz tego typu osoby, a potem pomagasz im, żeby one to właśnie robiły. Okay, so the homework assignment is designed to find these people. Więc to zadanie domowe to jest właśnie sprawienie, żeby oni jakby stworzyli na tej kartce jakby czy wypunktowali sobie, które to są takie osoby, które mają te charakterystyki konkretne. The first question on the homework assignment is, pierwsze pytanie, które jest w tym zadaniu domowym. Who do you think is the most likely person right now to join you in this business? Kto według ciebie jest taką osobą, która najprawdopodobniej mogłaby dołączyć do twojego biznesu, do ciebie? Okay, because remember what I said, the number one thing that you can do for your new team member is what? The number one thing. Ponieważ pamiętajcie, co powiedziałem, że co jest numer jeden rzeczą, że zanim to zaczniecie robić. Okay, the number one thing is help them sponsor someone fast.
okay? I numer 1 rzeczą jest, żeby pomóc im zasponsorować kogoś szybko, tak? Let me give you an example. Pozwólcie, że dam wam przykład. Back in 1995, Wracając do 1995 roku, when I first started in network marketing. kiedy po raz pierwszy zacząłem w network marketingu działać. Maybe it was 94, but but może to było 94. the first person that I sponsored into my business was my mom. Pierwszą osobę, którą zasponsorowałem do mojego biznesu, była moja mama. Now I loved my mom dearly. Ja bardzo kocham moją mamę. Kochałem. But I was pretty sure that she wasn't going to build a business in network marketing. Ale byłem prawie pewny, że ona nigdy nie będzie ze mną działać w network marketingu. But I knew that she wanted Jeffy to succeed. No ale ona chciała, żeby jej Jeffik osiągnął sukces. So I asked her if she would please take a look at the business. Więc ja poprosiłem ją, żeby ona chociaż zerknęła na ten biznes. And she did, and she signed up. I ona to zrobiła i ona się wpisała. Now, if it hadn't been me in the business, she would not have signed up. Gdyby ona była nie ze mną w biznesie, to prawdopodobnie by się nie zapisała. She did it for one reason, because her son Jeff asked her to do it. Ona zrobiła to z jednego powodu, ponieważ jej syn Jeff poprosił ją o to, żeby ona to zrobiła. Now she bought a few products. Ona kupiła kilka produktów. But she never even attempted to build a business. Ale ona nawet nie przystępowała do tego, żeby zbudować jakikolwiek biznes tutaj. But I was still happy that she joined. Ale ja byłem ciągle szczęśliwy z tego powodu, że ona dołączyła. I was excited. My mom was in my business. Byłem podekscytowany, bo moja mama była w moim biznesie. So I knew she wasn't going to build a business, so I asked her for her help. Wiedziałem o tym, że ona nie będzie tego robić, ale poprosiłem ją o pomoc. I asked her to refer me to some of her friends. Ja poprosiłem ją po prostu, żeby ona mnie poleciła jakimś swoim przyjaciołom. Who had the characteristics that we just talked about. Którzy mają właśnie takie cechy, o których żeśmy wcześniej mówili. And she introduced me to about 4 of her friends. I ona mnie przedstawiła jakimś 4 osobom, swoim przyjaciołom. Okay. 2 of them, they didn't do anything. 2 z tych przyjaciół tak naprawdę nie zrobili nic. And 2 of them, if I remember correctly, became just customers of mine. A 2 z nich, jak dobrze pamiętam, prawdopodobnie zostało klientami moimi. And one of those people ended up quitting after about 2 or 3 months, if I remember correctly. Jedna z tych osób uciekła po 2 albo 3 miesiącach, jak ja dobrze pamiętam. But the one that didn't quit, ale ta jedna, która nie uciekła, introduced me to their friend, przedstawiła mnie swoim przyjaciołom, who introduced me to their friend, którzy przedstawili mnie swoim kolejnym przyjaciołom, who introduced me to their friend and their friend and their friend, którzy przedstawili mnie kolejnym, następnym i następnym i następnym przyjaciołom. I think I went through 6 or 7 people. Myślę, że przeszedłem przez 3 albo 7 ludzi w głąb jakby. To find one, żeby znaleźć jednego, who really had a desire to build a business. Który faktycznie miał wielkie pragnienie, żeby zbudować ten biznes. And that one person, i ta jedna osoba, within about 15 months, przez około 15 miesięcy, build a team of about 800 people. Zbudowała organizację czy grupę około 800 ludzi. Yeah, which that one person's team,
Ta grupa ludzi, tej jednej osoby ended up making me enough income sprawiła, że jakby otrzymałem wystarczająco dużo przychodu, to pay off all of my debts. żeby spłacić wszystkie moje długi. I paid off my house, Spłaciłem mój dom, 2 cars, 2 samochody, credit card bills rachunki z kredytowych kart, from that one person. tylko z tej jednej osoby. So I have a question for you. Więc mam pytanie dla was, do was. Even though my mom never built a business, Nawet jeśli moja mama nie zbudowała żadnego biznesu, was it worth my while talking to my mom? czy to nie było wartościowe, że porozmawiałem z moją mamą na ten temat? The answer is absolutely yes. Yes. Okay. So again, let me go back to the most important thing you can do. Jeszcze raz wróćmy do tej najważniejszej rzeczy, którą wy możecie zrobić. Help your new team member to sponsor their first person as fast as possible. Pomóżcie tej waszej nowej osobie, którą żeście zasponsorowali, jak najszybciej, żeby ona była w stanie zasponsorować kogoś drugiego pod sobą. And the best way to do that I najlepszym sposobem, żeby to zrobić, is to go to the person that you care about, that you trust the most in your life. jest przejść jakby do takiej osoby, o którą najbardziej się troszczycie, którą najbardziej cenicie, najbardziej w całym swoim życiu na świecie. And ask them if they would be willing to help you. I poprosić ją, czy ona byłaby w stanie wam pomóc. Okay, in my case, that was my mother. W moim przypadku to była moja mama. Yeah, if it wouldn't have been for my mom, I probably would have not stayed involved in network marketing. Gdybym nie zaczął od mojej mamy, prawdopodobnie może bym nawet nie skończył tutaj w network marketingu, nie został tutaj na dłużej. Okay, so if you have 2 or 3 of those types of people that you're really, really close to, czyli jeżeli macie 2 albo 3 osoby o takich cechach już, jeżeli zasponsorujecie tego typu osoby, go to them and ask them for some help from your heart. Say, would you please, idźcie po prostu do nich i poproście ich o pomoc z całego serca swojego, poproście ich o pomoc dla was. Okay, so that's the first question I ask on the homework assignment. Who is that 1 or 2 or 3 people in your life? I to jest pierwsze pytanie z tego zadania domowego, które dostajecie ode mnie jako sponsora, że żebyście znaleźli w swoim otoczeniu, kto jest taką osobą, której możecie taką prośbę wystosować, tak? Okay, the second question on the homework assignment that I asked them. Drugie pytanie, o które pytam w tym zadaniu domowym do wszystkich osób, które sponsoruję, is make a short list, just a short list. Żeby ta osoba zrobiła krótką listę. Of maybe 5 to 10 people, that's all. Może 5 albo nawet 10 osób, to jest wszystko. Who you have some kind of relationship with. Z którymi macie jakąkolwiek relację. That has those characteristics that we talked about earlier. Które mają te właśnie cechy, o których żeśmy wcześniej mówili. Now there are no perfect people. Oczywiście, że tutaj nie ma perfekcyjnych ludzi, że wszyscy mają wszystkie te cechy. But you want to come as close as possible to those characteristics. Ale powinniście się przyglądać takim ludziom, którzy mają te cechy jak najbliżej temu całemu zestawowi cech, który Jeff wcześniej mówił. Yeah, nice people, good track record, reliable, credibility and influence, industrious. That's what you're looking for on that homework assignment. Czyli to są właśnie ci ludzie mili, przyjemni, tacy, którzy mają jakiś cel w życiu, że są w stanie się uczyć i tak dalej. O tym wcześniej żeśmy mówili. Okay, and I asked for their names and their contact information. I proszę ich o to, żeby wypisali te imiona tych osób i jakieś kontakty do tych osób.
Okay, and then I have them send it to me. I wtedy ja proszę ich, żeby jak oni już to wypiszą sobie, to żeby mi wysłali to z powrotem do mnie. Okay, and we do, and then what I want to do is I want to set up a time to do what I call a strategy session with them. I co potem ja robię, to ja umawiam się z tymi swoimi osobami na tak zwaną sesję strategiczną. Okay, the goal of that strategy session, we can do that on the phone or we can do it on a Zoom, but the goal of that strategy session. Celem tej strategicznej sesji możemy to robić albo na Zoomie, albo przez telefon, ale celem tego jest. Let's say they send me 10 people's names, 10 people. Powiedzmy, że oni wyślą mi listę 10 osób. The main goal is to pick 2 or maybe 3. Głównym celem jest to, żeby wybrać wśród tej listy może dwie albo trzy osoby. Of those people on the list. Wśród tych ludzi z tej listy. Who are most likely to join you in the business. Którzy są najbardziej prawdopodobni, że mogliby dołączyć do waszego biznesu. If they saw the opportunity. Jeżeli oni by zobaczyli tą możliwość. Okay, I'm trying to stack the deck in my new team members' favor. Stack the deck. Chciałbym, żeby tak po prostu, to jest taki idiom, ale chciałbym, żeby po prostu zakończyć jakby z tymi ludźmi, których zasponsorowałem w taki konkretny sposób, tak? Yeah. And I'll tell you what we're looking for. The most important things that we're looking for here is number one, their relationship with these people. I cechą, którą tutaj głównie patrzymy też na to, to jest to, jak głęboka jest ta relacja pomiędzy tą osobą a tymi jego znajomymi. The stronger the relationship with that person, im bardziej mocna relacja jest z tą osobą, the more likely it is for that person to join us. Tym bardziej prawdopodobne jest dla tej osoby, że ta osoba, ten znajomy tej osoby dołączy do niej. So out of those 10 people, okay, czyli tak patrząc poza tymi 10 osobami, maybe the number 1 and number 2 person on that list, może numer 1 albo numer 2 na tej liście, you know them, but you don't have a great relationship with them. Wy znacie tą osobę na tą numer 1, numer 2, ale może nawet nie jest to zbyt dobra relacja z taką osobą. Okay, but maybe the 5th or 6th person on that list ale może 5. albo 6. osoba na tej liście, you have a great relationship with them. Będziecie mieć wspaniałą relację z takimi osobami tam. In other words, they might not be as good as the number 1 or the number 2 person if they joined. Być może ta 5. i 6. nie będą tak dobrymi osobami, gdyby dołączyły jak na przykład 1 i 2. But because of your strong relationship with them. Ale ze względu na to, że macie z tą 5. i 6. bardzo silne relacje, they're much more likely to join you now. Oni są prawdopodobnie bardziej prawdopodobni, że dołączą do was właśnie teraz, od razu. And remember our number 1 goal. What's our number 1 goal? I pamiętajcie, co jest numer 1 celem waszym? Okay. Our number 1 goal is to sponsor someone as fast as possible, just like my mom. Numerem 1 pamiętajcie, że jest zasponsorować kogoś pierwszego. Im szybciej, tym lepiej, tak jak ja zasponsorowałem moją mamę. And if I can help you, i gdybym ja miał wam pomóc, if I can help you sponsor someone fast, i gdybym ja miał wam pomóc zasponsorować kogoś szybko, and then we can work together i byśmy razem Okay. współpracowali, żeby zasponsorować tą 3. osobę na dole. Okay, and then we all work together to sponsor someone else, and we do the same thing. My goal
is to help you go 3 or 4 levels deep as fast as possible. I tym sposobem te 3 osoby na górze pomagałyby sobie razem, by zasponsorować kolejną i tak dalej, i tak dalej. I moim celem jest to, żeby pomóc tym wszystkim osobom po kolei, żeby one zasponsorowały kolejne osoby. Yeah, because if these are the right people, Jeżeli to są te właściwe osoby, they all came in through the 3-step system. czyli one przeszły te wszystkie 3 kroki z systemu Dona. And we are becoming friends. We're working together and we're building a relationship together. I my stajemy się przyjaciółmi, ponieważ razem pracujemy i razem rozwijamy tą naszą relację wspólnie razem. If all these people are the right people, I jeżeli wszyscy ci ludzie to są ci właściwi ludzie, this line will never die. ta linia tak naprawdę nigdy nie umrze. And that's how you build a network marketing business on purpose. I tak właśnie się buduje network marketing celowo jakby. Now, if you build, let's just say 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lines. Jeżeli zbudujecie właśnie w ten sposób takie na 5 swoich linii w dół. Just like we built this line. Tak jak żeśmy zbudowali właśnie tą pierwszą linię tutaj. In 2 to 5 years, you will own your life in network marketing. W 2 do 5 lat będziecie mieć swoje życie na własność w network marketingu. Okay, so let's just do a real quick recap. We have the right person who we sponsored. Więc pozwólcie, że zrobimy takie małe powtórzenie. Po pierwsze, mamy właściwą osobę, którą sponsorujemy, numer 1. We sent them a homework assignment. Wysyłamy jej zadanie domowe, to find their best people. Żeby znalazła swoje najlepsze osoby. We reviewed the homework assignment together. My przeglądamy razem wspólnie to zadanie domowe z tą osobą. And then out of those 10 people on the list, we picked 2 or 3 of them. I z tej listy 10 osób wybieramy 2 do 3 osoby, z którymi jakby zaczynamy. Who we think are most likely to join us in the business now. Którzy są najbardziej prawdopodobni, że oni mogliby dołączyć do naszego biznesu już teraz. Okay, so far so good. Is everybody following me? Czy jak do tej pory wszyscy to łapią? Wszystko jest zrozumiałe dla was? Okay, because you're not going to learn this stuff from anybody else, I can guarantee you. Ponieważ naprawdę nie nauczycie się tego od nikogo innego, ja wam to gwarantuję. What you're learning right now, probably, let me take that back. Probably only 1 in 50,000 people in network marketing. Prawdopodobnie 1 na 50,000 osób w network marketingu truly understand what I'm teaching you right now. Naprawdę rozumie to, co ja was właśnie teraz uczę. And the ones who do understand it. I jedna osoba, która właśnie faktycznie to rozumie. And actually do it. I faktycznie to robi. And then teach it to their team members. I uczy potem swoich członków zespołu tego. They can't fail. It's impossible for them to fail. Ona po prostu nie jest w stanie ponieść porażki. To jest wręcz niemożliwe, żeby to się stało. And the reason that it's impossible for them to fail. I powodem, dla którego to jest wręcz niemożliwe, żeby oni ponieśli porażkę, is because when you bring people in like this on purpose. Ponieważ jeżeli wprowadzicie w biznes osoby właśnie w takim celu, żeby to tak wyglądało, you build up so much equity. Budujecie tak wiele kapitału. Not only money equity. Nie tylko pieniężnego, powiedzmy, kapitału. That's only one type of equity. Okay? To jest tylko jeden rodzaj kapitału, który tutaj budujecie. No. But you build up friendship equity. Everybody becomes friends. Ale budujecie kapitał przyjaźni, bo wszyscy są tutaj przyjaciółmi. You create while you're working all together to build this, you're bonding. Jeżeli tworzycie razem wszystko, to jakby spajacie się razem.
we're all working together to help everybody own their life. My pracujemy razem wspólnie, żeby każdy z nas miał swoje życie na własność. And it becomes like a family, just like us. I my po prostu zostajemy jakby przyjaciółmi, taką rodziną, tak jak właśnie my tutaj. I mean, many people on this call are not in our business. You know, you're in another company, and wiele ludzi tutaj na przykład na tym callu nie jest w naszym biznesie. Jesteście z różnych firm, tak? But I don't care. I'll help anybody who wants help. Ale ja o to się nie troszczę, mnie to nie obchodzi. Ja po prostu pomagam wszystkim ludziom, którzy potrzebują pomocy. Even if they're not in my particular business. Nawet jeżeli oni nie są w moim jakimś biznesie, którym ja robię. You know, a rising tide, it lifts all the ships, right? Rising. Can you please tell this in other words? Try another one. Przepływ. Everybody, listen. Here's my philosophy in this business. Okay. To jest moja filozofia w tym biznesie. If you truly want to own your life, you really, really want it bad. Jeżeli naprawdę chcecie, żeby mieć swoje życie na własność, czujecie to w sercu tak bardzo głęboko. And you're coachable and you treat it like a business and you listen. Jeżeli jesteście nauczalni i traktujecie to jako biznes i chcecie słuchać. Even if you're not in my business. Nawet jeżeli nie jesteście w moim biznesie. I will find the time to help you. Znajdę naprawdę czas na to, żeby wam pomóc. Now, some people say, you're crazy, Jeff. Like, why would you do that? Why would you do that? Niektórzy ludzie powiedzą, ty jesteś walnięty, Jeff, po co ty to robisz? It's very simple, because when you truly help people, especially when you have really nothing to gain. To jest bardzo proste. Jeżeli wy naprawdę komuś chcecie pomóc i jeżeli faktycznie nic z tego nie macie, it always comes back to you. It always is returned to you. Zawsze to wróci do was, zawsze to powraca z powrotem. In ways that you can't even imagine right now. W taki sposób, że nawet sobie nie jesteście teraz w stanie tego wyobrazić. And I think probably most of you understand what I mean. I prawdopodobnie większość z was rozumie właśnie to, co ja tutaj myślę. To, co ja mówię. This is a sharing and caring business. It really is. To jest faktycznie sharing and caring. Biznes takiego dzielenia się i troski o innych. You know, the more you give from your heart and your head. Więc im więcej dajecie ze swojego serca i głowy, umysłu, the more you get. Tym więcej dostajecie. Especially if you're building the business right. Szczególnie jeżeli zbudujecie ten biznes prawidłowo. And when you have the right people all coming in the right way. Jeżeli macie właściwych ludzi, którzy przeszli przez system w odpowiedni sposób. And you're building those relationships together. I zbudujecie razem tą wspólną relację. It's impossible to fail. You cannot fail if you don't quit. To jest wręcz niemożliwe, żebyście ponieśli porażkę. Wy nie możecie ponieść porażki. Okay? All right. So, after we review the homework assignment and we choose those 2 or 3 people. Po tym, jak przeglądamy to zadanie domowe i wybraliśmy już te 2-3 osoby. Okay. I want to help you come up with how do I want to say it? I want to help you develop the best approach for each of these people. Ja próbuję jakby z wami stworzyć takie najlepsze podejście do każdej z tych osób. Let me give you 3 examples. Pozwólcie, że powiem wam 3 przykłady. Okay. The first example I use a lot because it's simple to understand. Pierwszy przykład używam bardzo często, ponieważ jest bardzo prosty do zrozumienia. Okay. Let's say that one of these people is a
person who wants to be a stay-at-home mom. Powiedzmy, że pierwszą osobą jest taka osoba, która chce być taką mamą, która chce być w domu. And maybe they need to generate an extra $2,000 or $3,000 a month for whatever, for their kids. College. I być może ona chce, nie wiem, $2,000 albo $3,000 zarobić dla swoich dzieci po prostu. And you know that they can't work weekends. I wiecie na przykład, że ona nie może pracować w weekendy. And you know that they can't, they don't like selling in the traditional sense of selling. I wiecie, że ona na przykład nie lubi sprzedaży w tym tradycyjnym sensie rozumienia, co to jest sprzedaż, tak? Okay, and okay, so that's that type of person. Here, you know, what we do is we work. I'll talk with my new team member to try to develop the best approach for that person. Ja mówię do tej osoby sponsorowanej, mówię, żebyśmy znaleźli jakieś najlepsze podejście w stosunku do tej osoby, tak? Let me give you an example here for this particular person. Pozwólcie, że wam dam przykład w stosunku do tego szczególnego przypadku tutaj. What if we said something like this? Co gdybyśmy powiedzieli coś takiego jak to? Mario. Mario. Mary, if you could see a way to generate $2,000 to $3,000 a month. Gdybyś mogła zobaczyć sposób, żeby wygenerować $2,000 albo $3,000 na miesiąc. In a part-time venture. W jakimś czasowym przedsięwzięciu. Working out of the home. Pracując z domu. Picking your own hours. Wybierając sobie takie godziny, kiedy ci pasuje. Not working weekends if you didn't want to. Nie pracując w weekendy, jak nie chcesz pracować w weekend. Because I know you like going camping with the family on the weekends. Ponieważ ja wiem, że ty lubisz jeździć na kampingi ze swoją rodziną czy przyjaciółmi. And it's fun and family oriented. I to jest, gdyby to było właśnie przyjemne i zorientowane na to, że masz rodzinę. And there's no selling involved because I know you don't like selling. I gdyby nie było tam absolutnie żadnej sprzedaży, ponieważ ja nie zajmuję się sprzedażą. Would you be open? Czy byłabyś otwarta? To checking out some brief information. Żeby sprawdzić kilka takich bardzo krótkich informacji. Okay, now think about this for a second, all right? Pomyślcie nad tym kilka sekund. This is someone that you know, you have a relationship with them. To jest ktoś, kogo znacie, z kim macie jakąś tam, powiedzmy, relację. The question that we just asked them or text them. To pytanie, które żeśmy właśnie tej osobie zadali lub ewentualnie napisali, tak? Is exactly what they're looking for. To jest właśnie dokładnie to, czego ona szuka, ta osoba. What do you think is the probability of your friend? Jak myślisz, jakie jest prawdopodobieństwo odnośnie tego twojego przyjaciela? Saying something like, sure, I'd like to take a look. Że ona faktycznie powie, tak, wiesz co, ja zerknę na to. Anybody? What do you think the probability is? Czyli jak ty myślisz, jaka jest prawdopodobieństwo, że tak się stanie? You think it's pretty high? Jeżeli myślisz, że to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo? Of course it's high. I would say 90 to 95% of the time. Oczywiście, że jest bardzo wysokie, bo 90 do 95% razy they'll at least take a look. Oni przynajmniej po prostu zerkną na to. And what do you want them to take a look at? Ale teraz pytanie jest, na co wy chcecie, żeby oni zerknęli? We want to have them go through the system. My chcemy po prostu, żeby oni przeszli przez ten system. Okay, because, just because they want those things. I tylko dlatego, że oni chcą takie rzeczy, o których tam wcześniej wymieniliśmy. That doesn't necessarily mean that they
have the desire right now. To niekoniecznie znaczy, że oni właśnie teraz mają takie pragnienie teraz odnośnie tego. But they might. Ale oni mogą mieć. And if they do, then we want to make sure they understand the business. A jeżeli by mieli, no to właśnie chcemy być pewni, że oni rozumieją ten biznes, więc dajemy im do przeczytania tą książkę. Most people who have the desire. Większość ludzi, którzy mają to pragnienie już po przeczytaniu tej karty. When they go through the first 5 chapters. I przejdą przez ten system prawdopodobnie, przez książkę, przeczytają tą książkę. Okay, especially with the new book that we're updating, especially with the new book. I bardzo szczególnie przez nową książkę, która będzie zupdate'owana. Okay, so once they understand network marketing, and then they take a look at your vehicle, whatever that is, your company, your product, and your marketing plan. I kiedy właśnie przeczytają tą książkę, zrozumieją, czym jest network marketing, a później skierujecie ich na waszą stronę internetową firmy, tego waszego wehikułu, waszego pojazdu i oni zobaczą wtedy ten pojazd. I would say about 75% of those people. Ja bym powiedział, że 75% tych ludzi will join your team. Jakby dołączy do waszego teamu. Yeah. And the reason is because, you have a relationship with them. I powodem tego, dlaczego tak się stanie, jest to, że macie właśnie relacje z tymi osobami. They understand the business. Oni rozumieją ten biznes. And almost everybody that goes through this book. I praktycznie każdy, kto przejdzie przez tą książkę, przeczyta tą książkę. And as long as the timing is right, you have to, the timing has to be right. Jak długo tylko ten ich czas, jakby, w którym teraz są, jest właściwy dla nich. Okay? And that's why we go through that strategy session. Okay, that's why we do that. I dlatego właśnie my robimy tą strategiczną sesję, tak? Właśnie po to, żeby się dowiedzieć tego. I mean, if you told me Mary was just started up a new business and her mom was sick in the hospital. I gdybyście mi powiedzieli, że na przykład, nie wiem, Mary właśnie zaczęła swój jakiś nowy biznes, a jej mama jest właśnie chora w szpitalu. Okay, the timing probably wouldn't be right then, right? Prawdopodobnie ten czas dla tej osoby nie byłby właściwy, tak? So I would have waited then. I would have waited to contact her later. Ja po prostu bym poczekał na kontaktowanie się z tą osobą na później. But during that strategy session, we determined that the timing was right. That's all part of it. Ale podczas właśnie sesji strategicznej my jakby wywnioskowujemy jakby z tego, czy ten czas dla tej osoby jest właściwy. And if you combine the relationship and the timing and the right approach. Jeżeli połączycie tą waszą relację z tym czasem i z tym właściwym podejściem do tego, most of those people will join you in business. Większość z tych ludzi naprawdę dołączy do was w tym biznesie. Okay, let me give you another example. What if it's a Dajcie mi drugi przykład. What if one of your friends was a 18 to 20-year-old male? Powiedzmy, że jeden z waszych przyjaciół to jest taki mężczyzna, który ma 18 do 21 lat, tak chyba tak. Okay, many times an 18 to 20-year-old male, they already think they own their life. Przeważnie, to są osoby, które mają, tacy mężczyźni o wieku od 18 do 28 lat, to są takie osoby, które sobie myślą, że mają swoje życie dla siebie. All right. So, at 18 to 20 years old, most of us, we think we know everything, but we know basically nothing, right? Większość takich osób, które mają 18 do 20 ileś tam lat, to są przeważnie takie osoby, które myślą, że wszystko wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiedzą. All right. So you have to ask yourself the question. Więc musicie zawsze zadać sobie takie pytanie. What does an 18 to 20-year-old male, other than maybe a girlfriend, all right, want more than anything else?
musicie sobie zadać pytanie, co taki 18-latek czy 20-latek, oprócz tego, że chciałby mieć swoją kobietę, to co on tak naprawdę jeszcze chce, nie wiem, w takim momencie swojego życia najbardziej. Can anybody guess what they want more than anything else between 18 and 20? Czy ktoś może zgadnąć, co taki 18-20-latek jeszcze może chcieć w życiu w takim wieku? Ktoś chętny na odpowiedź? Well, at least in America. Anybody want to take a guess? Ktoś chce spróbować zgadnąć? No. Ja Okay. chcę spróbować. No, mów. What was it Taki again? człowiek chce się bawić. This man wants to have fun. Yeah, that's part of it. That's part of it, but a little bit more specific. Ale jeszcze bardziej specyficznie, to jest, tak, to prawda, część tego, Good no. guess, good guess. Chcę mieć furę. Ojej! What was that? Chce mieć dziewczynę i jej Tak. zaimponować, że ma pieniądze. Yeah, like a nice car truck, a hot car truck. That's what Świetny they samochód want. chce mieć. Tak, to jest Okay, coś, so it probably wouldn't be smart to use the same approach that I used for Mary, right? że ja prawdopodobnie nie muszę być tak mądry, jak ja na przykład byłem przemądrzały przy podejściu do Mary, tak, jak rozmawiałem z Mary. But maybe we could say something like this. Ale mógłbym na przykład powiedzieć coś, ty mógłbyś chcieć coś takiego. You know, Mott's. Max. Because I think Mott's is about 19, right? Mott's, you're 19 years old? Okej, Max, to po prostu 19 lat, tak? Okej, dobra, Max, masz 19 lat. So if I said, you know, Mott's, if you could see a way Max, zobacz, gdybyś znalazł sposób, to be driving a brand new car or truck żebyś mógł jeździć całkiem nowym, świetnym samochodem in 3 or 4 months, w ciągu 3 albo 4 miesiące, in a presentation, w prezentacji? in a presentation that took less than 2 minutes, Aha, właśnie w takiej, gdybyś usłyszał taką prezentację, która będzie 2 albo 3 minuty trwała, would you like to check it out? czy chciałbyś sprawdzić taką prezentację? Okay, let me say it again. Mott's, if you could see a way to be driving a brand new car or truck Max, czy gdybyś chciał jeździć całkiem nowym, wspaniałym samochodem in 3 or 4 months, w 2 albo 3 miesiące, in a presentation that took maybe 2 minutes, słysząc taką prezentację, która zajmie ci tylko 1-2 minuty, would you like to check it out? czy chciałbyś ją sobie sprawdzić, zobaczyć, posłuchać? Okay, now I created a little 2-minute presentation Ja stworzyłem taką 2-minutową prezentację for 18 to 20-year-olds. dla kogoś takiego jak 18-19-latek. And it shows them, I pokazuje to temu człowiekowi, based on our company's compensation plan, że oni poprzez plan kompensacyjny tej firmy how they could be earning about $1,000 a month in 3 to 4 months. Pokazuje im właśnie poprzez ten plan kompensacyjny firmy, w jaki sposób oni są w stanie zarobić na ten samochód w ciągu 2 do 3 miesięcy. Okay, and when most 18 to 20-year-olds watch this or listen to this, I większość tych 18-latków czy 19-latków oglądając to, czy bardziej słuchając tego, co ja tam mówię na tej prezentacji, they're interested in learning more. są zainteresowani, żeby się czegoś dowiedzieć więcej. Okay, and then that's when I put them through the system. I później ja ich przeprowadzam właśnie przez ten system. Okay, all right, let me give you one more example. All right, I pozwólcie, jeszcze trzeci przykład. Okay, someone who is maybe someone who's retired, Może ktoś na przykład, kto jest na emeryturze już and they'd like to generate an extra $1,000 a month in the next 6 months.
i chciałby sobie dorobić jakieś ekstra 1000 albo $2000 na miesiąc. Okay. I would say something like this. And and by the way, you can text this. You don't have to pick up the phone. You can text it or email it, whatever. Możecie takiej osobie powiedzieć, albo ewentualnie nawet możecie napisać, bo też możecie po prostu pisać wiadomości do takiej osoby. Okay. So I'd say something like, Joe, Joe, if you could see a way to generate an extra $1,000 a month, gdybyś znalazł sposób na to, żeby dorobić sobie dodatkowo 1000 na przykład dolarów miesięcznie in the next 6 months, w przeciągu jakichś następnych 6 miesięcy and it was really fun, i to byłoby naprawdę takie wesołe, śmieszne, zabawne and it only took about an hour a day, i to by ci zajęło jakąś, powiedzmy, około godziny na dzień, and I'd help you do it, ja bym ci pomógł to robić. would you be open to checking out some brief information? Czy byłbyś otwarty na to, żeby sprawdzić parę takich krótkich informacji na ten temat? Okay. And let's just say, if you knew this person could use an extra $1,000 a month, Jeżeli wiecie faktycznie, że ta osoba mogłaby potrzebować czy zużyć te dodatkowo $1000 miesięcznie, and if you knew that they were the type of person who liked to have fun, i wiecie o tym, że to jest taki typ osoby, która chciałaby mieć trochę radości w życiu, in most cases, oops, once again, please. in most cases, using that approach, I w większości przypadków, używając tego podejścia, they would probably take a look. oni prawdopodobnie by zajrzeli do tego. Okay. And then we just put them through the system. Okay. I wtedy przeprowadzają przez ten system. That's it, folks. You got, let's do a quick little summary right here. To jest wszystko, ludzie. Teraz podsumujmy to wszystko tak krótko. You got the right people Czyli macie tych właściwych ludzi, who you have a relationship with, z którymi macie relacje, where the timing is right, ich czas jakby w życiu jest właściwy and your approach was geared towards what they want, i wasze podejście jest takie, które dokładnie wskazuje na to, co oni pragną w życiu, czego oni chcą. most of those people will join your team. As long as the timing is right, most of those people will join your team. Jak tylko ich ten czas będzie właściwy, większość z tych ludzi prawdopodobnie dołączy do waszego zespołu. Okay, so that's just 3 examples. All right, now, once they go through the system, if they're interested in learning more, I patrząc na te 3 przykłady, kiedy oni tylko będą zainteresowani, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, then I want to do a 3-way call or a Zoom call, all right, with my team member and their friend. i zawsze ja robię później takie spotkanie, tak zwane trójstronne spotkanie z tym moim członkiem zespołu i z jego przyjacielem. Okay, and some of you on this webinar have already done these with me. Niektórzy z was tutaj już mieli taki webinar zrobiony z kimś ze swoich przyjaciół. And the goal of that call is really just to for you to introduce me correctly. I celem tego spotkania jest przede wszystkim ty jako sponsor, jako sponsorowany przedstawiasz sponsora, czyli Jeffa, prawidłowo tej trzeciej osobie. For me to build some rapport with your friend. I dla mnie jako sponsora zbudowanie jakby takiego, no czego? Zabrakło mi słówka. Takiego kogoś, takiego no autorytetu w pewnym sensie, tak? Yeah, and then take care of any questions that they have.
I celem też jest to, żebym mógł ja odpowiedzieć na wszystkie pytania, które ta osoba będzie mieć. Okay. Your like my team members approach, the person that I sponsored, okay, their goal is to just be quiet and listen. Natomiast podejście mojej osoby, którą ja zasponsorowałem, czyli tego, która przyprowadziła tego przyjaciela, jest po prostu to, że ona ma zamknąć dziób i po prostu tylko słuchać. So if I was doing it with Adriana, I would want her to introduce me like this. I gdybym ja na przykład zasponsorował Adriannę, to ja bym chciał, żeby Adriana na przykład przedstawiła mnie w taki sposób temu mojemu przyjacielowi. Okay, let's just say that we were talking with Nina. Okay. Powiedzmy, że tym moim przyjacielem byłaby Nina. Here's what Adriana would say to introduce me. To, co ja, Adrianna, miałabym powiedzieć Ninie na temat przedstawienia Jeffa. It would be like Nina, I'd like to introduce you to my friend Jeff. Ja bym powiedziała coś takiego. Nina, chciałabym ci przedstawić mojego przyjaciela Jeffa. Jeff introduced me to the business. Jeff jakby wprowadził mnie do biznesu tego. And he's been very successful over the years in the business. On jest bardzo osiągnął wielki sukces przez wiele lat w tym biznesie. And Jeff's going to tell you a little bit about what we're doing. I Jeff powie ci troszkę na temat tego, co my robimy. And take care of any questions that you may have. I zatroszczę się o wszystkie twoje pytania, czy odpowie ci na wszystkie pytania, które być może będziesz miała. Now, side note, pay particular attention. Notatka. Pay close attention to what I'm going to say next. It's very important, okay? I zwróćcie uwagę na to, co ja teraz powiem, bo to jest bardzo ważne. Okay. All right. So, and I get to listen, Nina. Ja, czyli ja, Adrianna, zobacz, ja teraz, Nina, będę słuchać. And that's how I learn. I to jest sposób, w jaki sposób ja się uczę. Okay. When you introduce your sponsor or your upline like that, jeżeli przedstawisz swojego sponsora lub jakiegoś upline'a właśnie w taki sposób tej osobie, you know, Nina's probably thinking, wow, that's really nice. Nina prawdopodobnie myśli sobie, wow, to jest całkiem fajne. And she's also probably thinking, I ona prawdopodobnie zawsze myśli, if I get involved in this business, gdybym ja zaangażowała się w ten biznes, I really don't have to know that much. Ja tak naprawdę wcale nie muszę znać się na tym zbyt dużo. I mean, because Adriana just got started. Ponieważ Adrianna właśnie co zaczęła. And she doesn't know much. I ona też nic nie wie za bardzo. And Jeff, who's been successful for the last, for a long time, he's going to help us succeed. A Jeff, który właśnie jest w tym biznesie od wielu lat i osiągnął sukces, on zamierza nam obydwu pomóc w tym. See, it takes the fear away from Nina. I tutaj ten strach oddalamy od Niny. Because she's thinking to herself, wow, I really don't need to know very much to do this business. Ponieważ ona, widzicie, tutaj sobie teraz już myśli, że faktycznie ja nie muszę wiedzieć wiele, żeby robić ten biznes. Okay, so after the introduction, then Adriana is going to hit the mute button. Więc po tym krótkim wprowadzeniu i przedstawieniu Jeffa, ja wciskam przycisk mutuj się, zamykam się. Right? And then the rest of the call will go something like this. I potem cała reszta tego kola tej rozmowy przebiega mniej więcej w takim sensie. The first thing I say to Nina is, I'm going to make you 2 promises, Nina. Pierwszą rzeczą, którą mówię do Niny jest, słuchaj Nina, ja dam ci 2 obietnice na początku. I'm gonna make this call short. I don't want to take too much of your time. Sprawię, że ta rozmowa będzie krótka, że nie zajmie ci dużo czasu.
Okay, side note, okay? Dodatkowy komentarz do tego. The number one excuse that you will get for people not joining your business Numer jeden wymówką, którą zawsze przedstawiają osoby, które nie chcą dołączyć do waszego zespołu, is that they don't think they have the time to do the business. jest to, że oni myślą, że oni nie będą mieć czasu na to, żeby robić ten biznes. So you don't want to take their time. Więc wy nie chcecie zużywać niepotrzebnie ich czasu. Okay, before they join your business, you want to keep everything very short. Zanim oni dołączą do waszego biznesu, sprawdźcie, żeby oni poczuli, że naprawdę używacie ich bardzo mało czasu. Okay, after they join the business, Potem jak oni dołączą do waszego biznesu, that's a different story. to jest inna historia. You know, many of the people then are willing to sit on an hour and a half long training webinar like you are on today. Większość z tych osób, które już dołączą, to oni naprawdę będą chcieli nawet siedzieć 1,5 godziny na Zoomie, na jakimś treningu, tak jak wy tutaj dzisiaj siedzicie. But before they join, don't take much of their time or you're walking on thin ice. Ale zanim oni dołączą, naprawdę nie zajmujcie im wiele czasu, ponieważ kroczycie po kruchym lodzie. Okay, so here's the next thing that I say, okay? I tu jest następna rzecz, którą ja mówię później. Nina, I'm not here to try to convince or persuade you of anything. Nina, nie jestem tutaj po to, żeby cię do czegokolwiek przekonywać, czy wywierać na ciebie jakikolwiek wpływ. I just want to give you the facts as I know them. Chciałbym ci tylko przedstawić parę faktów, które ja wiem. Hopefully stimulate your imagination. Albo bardzo mocno stymulować twoją wyobraźnię. And Nina, you do what's best for you. I Nina, pamiętaj, że ty zrobisz to, co jest dla ciebie najlepsze. Now, do you see how that might relieve her stress on this call? Czy widzicie, jak bardzo to może zrzucić z niej stres podczas tego kola, tak? Because, you know, a lot of times on these calls, ponieważ wielokrotnie podczas takich coli people think you're trying to get them to do something or buy something. Ludzie myślą, że wy będziecie chcieli, żebyście wy coś robili dla nich, albo że może coś, żebyście, nie wiem, kupili, albo nie wiem, bo. Right, and we don't want them to think that, okay? My nie chcemy, żeby oni w taki sposób myśleli o tym. We want them to be open and just willing to hear what we have to say. My chcemy, żeby oni naprawdę byli otwarci i żeby chcieli posłuchać tego, co chcemy im powiedzieć. And you have to remember, Nina has already been through the system. I pamiętajcie o tym, że Nina już przeszła ten system, tak? Tych 3 kroków. So she's probably already excited. I ona prawdopodobnie być może już jest podekscytowana tym. When we do this three-way call together correctly, kiedy my zrobimy ten trójstronną rozmowę z nią prawidłowo, in most cases, we'll even be excited. W większości przypadków ona będzie jeszcze bardziej podekscytowana. So maybe over the next 5 or 10 minutes, I just build some rapport with Nina. I być może przez te właśnie 5 do 10 minut jeszcze bardziej zbudowałem ten autorytet taki z Niną. Yeah, I just want to make friends a little bit. Ja po prostu chcę sprawić, żebyśmy byli trochę bliższymi przyjaciółmi. You know, I might ask her, you know, I know some things about Nina because of the homework assignment. I ja wiem parę rzeczy o Ninie z powodu tego, że... Are you with me, Adriana? Ja wiem parę rzeczy o Ninie z powodu tego, że były one zawarte w tym zadaniu domowym. So I just take 5 or 10 minutes and I create that bond, that rapport. I ja po prostu biorę te 5-10 minut, żeby stworzyć to takie zespojenie się z tą osobą. Okay, and then when
when I feel that the timing is right, we've created that rapport. I kiedy ja czuję, że ten czas dla niej jest odpowiedni i myśmy stworzyli tą taką podstawę jakby taką, I'll usually say something like this. ja zwykle mówię coś takiego. I'll say, Nina, I know you've gone through the system, you've read the card, you've gone through the first of the book, and you've seen the company information. Nina, ja wiem, że ty przeczytałaś kartę lifestyle'ową, że przeczytałaś książkę i że widziałaś też naszą stronę firmową. Nina, I'm just curious. Nina, ja jestem po prostu ciekawy. What did you like best about what you saw? Co tobie się najbardziej podobało z tego, co widziałaś, czy słyszałaś? Yeah. And then I just let her talk. I ja po prostu pozwalam jej mówić. And sometimes they'll talk for 10 seconds, sometimes they'll talk for 10 minutes. I czasami te osoby mówią albo 10 sekund, albo czasami 10 minut. All right. And when they're done talking, usually what I'll do is I'll give them a brief description. First I'll thank them. I'll thank Nina. I kiedy one skończą już mówić swoje, to ja po pierwsze im dziękuję za to. I might give them a brief description about what we're doing. Ja im daję krótki opis tego, co my robimy. And then I'll ask Nina, do you have any questions that I can take care of for you? I potem się pytam, czy masz jakiekolwiek pytania, na które mógłbym ci odpowiedzieć. And if she has any questions, then I'll take care of her questions. Jeżeli ona ma jakieś pytania, no to ja oczywiście jakby odpowiadam na jej pytania. I find that if they're really interested, and usually they are by this point. I jeżeli oni są faktycznie zainteresowani, i faktycznie oni przeważnie są zainteresowani, You know, Nina will ask probably maybe 2 or 3 questions. That's typical. Nina prawdopodobnie może by zadała 2 albo 3 pytania, to jest typowe. Some people have more, Niektórzy ludzie mają więcej pytań, some people have less. niektórzy mniej. I'll sit here for an hour if she wants to sit, and I'll stay as long as she wants to stay. Ja po prostu bym jej odpowiadał tak długo, jak ona by tylko chciała zostać i pytać. Yeah, and when she's done, when I've taken care of her questions, I kiedy ona już odpowiedziała mi na wszystkie jej pytania, I'll just say something really simple like this. i ja wtedy mówię coś takiego bardzo prostego jak to. You know, Nina, if Nina, based on what you've seen so far, na podstawie tego, co jak do tej pory usłyszałaś, czy zobaczyłaś, you know, would you be interested in joining our team? Byłabyś zainteresowana, żeby dołączyć do naszego teamu, do naszej grupy And letting us help you build a business i żebyś once again, because I didn't hear you, letting. Yeah, just say, you know, would you be interested in joining our team and letting us help you build a business? Aha, i czy byłabyś chętna, żeby dołączyć do naszego teamu i pozwoliłabyś, żebyśmy pomogli ci w tworzeniu tego biznesu? You know, that'll allow you to own your life. To pozwoliłoby ci na posiadanie twojego życia na własność. And then I just be quiet. I just stop talking. I w tym momencie ja przestaję mówić. And I let her talk. I pozwalam, żeby ona znowu mogła mówić. And I would say probably 75 or 80% of the time. I prawdopodobnie 75 do 80% razy She says yes. ona She'll mówi say tak. Okay. Now, she might have another question or two. If she does, I take care of those questions. Jeżeli ona by miała znowu kolejne pytania, to oczywiście ja się odpowiadam na te pytania jej. And after that, I'll say something like,
do you have any more questions, or are you ready for me to get off the call, and then Adriana and you can help you get started? I jeżeli ona już skończy, no to ja wtedy się pytam, czy masz jeszcze jakiekolwiek pytania, czy może lepiej chciałabyś, żeby on sobie poszedł, a ty mogłabyś sobie z Adrianną jeszcze porozmawiać. And that's it. I to jest wszystko. Okay. So now, you know, with the translating and things that we're doing today, this might seem like it's a complicated process, but it's actually very, very simple. Może z tym tłumaczeniem i z tym, że to tak długo trwa, to może wydawać się, że to jest bardzo skomplikowany proces, aczkolwiek jest to bardzo prosta rzecz. Okay, so let's just say Nina signs up that day. Powiedzmy, że Nina się zapisuje właśnie w tym dniu. Let me ask you a question. What's the first thing that I want Adriana to say to Nina? Chciałabym was zapytać, jaka jest pierwsza rzecz, jaką Adrianna powinna zapytać Ninę? Anybody want to guess? Co powinna powiedzieć Ninie? It was one of the first things I told you in the very beginning. Don't move without me. Right. I want Adriana, see, because you know what happens a lot of times here. Może przetłumaczę, I will translate. Pierwszą rzeczą pamiętajcie zawsze powiedzieć komuś nowemu, nie rób kroku beze mnie. I to jest najważniejsza rzecz. Nina's real excited. Nina jest naprawdę bardzo podekscytowana. And she wants to tell people about this great new business that she just got involved with. I ona po prostu bardzo chce komuś powiedzieć na temat tego wspaniałego nowego biznesu, który poznała. And because she's new, she doesn't know what she's doing yet. I ponieważ ona jest nowa i ona kompletnie nie wie, co ona robi. And one of her friends or two of her friends might reject her. They might say, "Oh, you don't want to get involved in something like that." Być może kilku z jej przyjaciół, jeden czy dwóch przyjaciół, do których ona od razu pójdzie, to powie, nie, ja nie chcę w to wchodzić, nie daj mi święty spokój, czy coś takiego. Yeah. And then Nina will get discouraged. I przez to Nina nabierze pewnych obaw. Yeah, you don't want to let your new person get discouraged. That is a no. Naprawdę nie chcecie nowej osobie sprawić takiego czegoś, żeby ona się nagle zaczęła bać robienia tego. You have to protect them, okay? You have to protect them. Ochronić przed tym. It's very important. I mean, is because so many people they just, especially if they're the right kind of people, because they're going to want to go out there and get going. I to jest bardzo ważne, ponieważ przeważnie nowe osoby, które są tymi właściwymi osobami, one chcą od razu szybko galopem w to wejść i od razu to robić. Just ask them to please have a little bit of patience. Po prostu poproście ich, żeby, proszę cię, miej trochę cierpliwości na początku. And we're going to send you out a homework assignment. My wyślemy ci zadanie domowe. And you fill it out and send it back to us. Ty to wypełnisz i wrócisz nam z powrotem ten formularz tego zadania domowego. And in the meantime, please don't talk to anybody. I w międzyczasie proszę nic nie mów nikomu na ten temat na razie. And I ask people, I say, will you promise me that? Will you please promise me that? Ja pytam ludzi, proszę ich, czy możesz to zrobić, że naprawdę nie będziesz do nikogo mówił? That's it. And then the rest of we just take them. We do exactly what I taught you during this webinar. We do it for every single person. I całą resztę potem to, co ja wam dzisiaj powiedziałam, robimy z każdym kolejnym człowiekiem, który przychodzi do nas. So, you know, what happens is that here's me, here's Adriana. To, co się dzieje, to jest to, że tu jestem ja, tu jest Adriana. Here's Nina. Tu jest Nina na trzecim poziomie. Okay. Then we're going to do the same thing for Nina, and we're going to help Nina sponsor her friend. I robimy dokładnie to samo dla Niny, czyli my pomagamy Ninie zasponsorować jakiegoś jej przyjaciela. And then we're going to work together to help that person sponsor their friend. I my wszyscy tam u góry będziemy pomagać kolejnej osobie, tej czwartej, żeby zasponsorowała piątą osobę w kolejności. And you have all these great people.
I tutaj macie wszystkich tych u góry wspaniałych ludzi na górze, who all have a relationship, którzy wszyscy mają jakąś relację między sobą who are creating a bond as they work together, i którzy tworzą jakąś taką wspólną całość, ściśle ze sobą działają. and they all understand our system. I oni wszyscy rozumieją nasz system. Folks, again, there's no way you can fail when you build a business like this. I mówię wam, że nie ma naprawdę sposobu, żebyście ponieśli porażkę pracując właśnie w ten sposób. And in Don's book, he teaches the definition of duplication, okay? I w książce Don uczy definicji duplikacji. This is a business of duplication. To jest biznes duplikacji. If you can't duplicate, you will not succeed in network marketing. Jeżeli wy nie potraficie robić duplikacji, wy nie osiągniecie sukcesu w network marketingu. And that's why you don't want to do traditional sales. I to jest powód, dlaczego wy nie chcecie robić tradycyjnej sprzedaży. Yeah, because 95% of the people in the world, they want nothing to do with traditional sales. Ponieważ 95% ludzi na świecie nie chce mieć nic do czynienia ze sprzedażą tradycyjną. And because of that, they won't duplicate. I dlatego, z tego powodu, oni nie będą duplikować. Okay. And so you build that team, and then Tak więc budujecie ten team, tą grupę. and then as you move on in the next webinar, we're going to talk about working down group. Okay. I na następnym, kolejnym webinarze będę was uczył na temat tego, jak macie wejść jakby w głąb jeszcze dalej. Oh, I forgot to mention, here's what duplication means in the book, okay? Here's what duplication means. I jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym, co to znaczy duplikacja w książce. I sponsor Adriana. Ja zasponsorowałem Adriannę. And Adriana, with my help, goes 3 levels deep. I Adrianna z moją pomocą poszła 3 poziomy głębiej. That makes me 4 levels deep. To spowodowało, że ja mam 4 poziomy niżej. That group will never go away. I ta grupa nigdy nie odejdzie. Okay, now in the next webinar, I'm going to teach you what else to do with this group. I na kolejnym webinarze właśnie będę was uczył, co jeszcze możecie zrobić z tą grupą 4 poziomów. Which is a strategy and a philosophy która jest strategią i filozofią, that if you learn it and you teach it, którą jeżeli się nauczycie i będziecie tego uczyć dalej, it can make you very wealthy in network marketing. to może spowodować, że staniecie się bardzo bogaci w network marketingu. And most importantly, I najważniejsze tutaj, help the people that you care and love the most be able to own their life someday. Pomożecie ludziom, z którymi współpracujecie, mieć życie na własność pewnego dnia. It always comes down to that. Jeżeli to wszystko sprowadza się do tego, You always want, you literally have to focus on your new team members. pamiętajcie, że zawsze musicie się skupiać na nowym członku zespołu. And all these people, you have to want it so bad for them. Musicie tak bardzo mocno tego chcieć dla nich, That you want them to succeed even more than for you to succeed. że chcecie naprawdę ich większego sukcesu niż samego sukcesu dla samych siebie. Okay? You have to, this is again, sharing, caring, relationship business. To jest naprawdę biznes dzielenia się, troski i relacji. Because, the rest of it is so simple. I mean, Ponieważ cała reszta jest tak prosta. we only do this, we do that, we send them to the company website, right? My robimy tylko to, tamto i wysyłamy do strony firmowej. Okay, so that's 3 things. I mean, anybody can learn how to do this, do that, send them to the company website. That's simple. To są tylko te 3 kroki, to jest bardzo proste, każdy się tego może nauczyć. Zrób to i wyślij do firmy.
Anybody can do a short little homework assignment, right? Każdy z was może zrobić takie krótkie zadanie domowe, tak? Okay, and anybody can learn to introduce their upline on a three-way call. I każdy z was może się nauczyć przedstawić swojego upline'a podczas tej trójstronnej rozmowy. There's 5 things right there. Do this, do that, company website, homework assignment, three-way call. 5 things. Tu jest właśnie te 5 podstawowych rzeczy, czyli zrobić to, tamto, wysłać do strony firmowej, zrobić zadanie domowe i przedstawić swojego sponsora podczas trójstronnego calla. There's nobody on this webinar that can't learn how to do those things. Nie ma nikogo na tym webinarze, który by nie mógł zrobić tego, nauczyć się tego. And once you learn them, I kiedy się nauczycie tego, and then you teach from here and from here, jeżeli uczycie tego z serca i z umysłu, in time, you are going to build a tremendously successful business. w pewnym momencie zbudujecie naprawdę niesamowicie biznes osiągający wielki sukces. Yeah, and I'll help you do it, and Adriana will help you do it, and Nina will help you do it, and Don will help you do it. I mean, I ja, Adriana, Nina, Don będziemy wam pomagać w tym, żebyście zrobili to. we'll build it together. My zbudujemy to razem. All right. So that's it for today. I have about 10 minutes. If you want, Oh my God, I don't hear you. it's up to you. If you want to boot me out, that's fine. But if you want me to stay for about 10 minutes, I'm glad to stay for 10 minutes. Jeff ma jeszcze 10 minut. Jak chcecie zapytać się go coś, to oczywiście jest do waszej dyspozycji. Jeżeli nie, to on sobie pójdzie. Nie ma problemu. Także jeżeli macie pytania, to bardzo proszę. Any questions? Everybody are like in magic. Yeah. Well, you really, it isn't magic. It's just, it's a very, it's a simple business, very simple business, but it's not necessarily an easy business. To jest bardzo prosty biznes, ale to niekoniecznie jest prosty, w sensie łatwy biznes. Because you have to stay consistent. Ponieważ musicie być naprawdę stali w tym, co robicie. And you have to stay focused. I musicie być skoncentrowani na tym, co robicie. But most importantly, you have to have fun with it. Have fun. I najważniejszą rzeczą musicie mieć po prostu radość z tego. And when you need help, jeżeli wy będziecie potrzebować pomocy, you have to demand your upline's attention. Musicie domagać się uwagi waszego upline'a. I mean, when Adriana needs something, I mean, she comes to me and she asks for it. Więc jeżeli ja na przykład coś potrzebuję od Jeffa, to ja po prostu przychodzę do niego i ja się go pytam. And if I need something, I'll go to Don. Jak ja potrzebuję czegoś, to ja idę też do Dona. Everybody's here to work together. Do not be afraid to contact your sponsor or your upline. I tutaj wszyscy razem współpracujemy i nigdy się nie bój zapytać swojego sponsora o cokolwiek. That's what they're there for. To oni są właśnie po to, żeby wam to pomagać, umożliwiać. Yeah, I mean, we all succeed together. I mean, if you don't succeed, we don't succeed. If we don't succeed, you don't succeed. It's a big team effort. Wszyscy razem osiągamy sukces. Jeżeli ty nie osiągasz sukcesu, to ja nie osiągam sukcesu. Jeżeli ja nie osiągam sukcesu, to ty też nie osiągasz sukcesu. I to jest takie naczynia połączone. Okay. Any questions? I don't see. Thank you very much. Milczeć. Jak człowiek coś widzi fajnego, to jest trudno milczeć. Don't tell anything. What, A by się Adriana? chciał was wszystkim mówić.
And this is usually a behavior of everybody that are joining for the first time, that wanted to share with everybody, with whole the world about the possibilities, opportunities, and so on, and the company products and so on. So this is very, very, very popular as behavior. Well, that's great. I'm here for you. If you need to contact me personally, you can go to funeveryday.com, funeveryday.com. Jeżeli ktoś z was będzie chciał się z Jeffem osobiście porozumieć, skontaktować, to wejdźcie sobie na jego stronę funeveryday.com. Zaraz wam tu napiszę na czacie. I'll put it in the chat room. I'll put it in the chat room for you. Okay. And I'll get back to you. I'll get back to you as soon as I can. Sometimes it takes a day or two or three, especially lately. I've been very, very busy. On oczywiście będzie się starał jak najszybciej do was odpowiedzieć, czy wrócić do was z odpowiedzią. Czasami to zdarza się, że jest bardzo zajęty, jeżeli to jest późno. And if for some reason you don't hear back from me within 2 or 3 days, jeżeli z jakiegoś powodu nie będziecie widzieć żadnej odpowiedzi w ciągu 2-3 dni, then send me another message. to wyślijcie mu jeszcze jedną wiadomość. Sometimes I miss them. Czasami ja je po prostu gdzieś tam gubię. Yesterday I had like 47 text messages and Wczoraj miałem jakieś 47 wiadomości SMS-owych i to jest po prostu czasem ciężkie dla niego. I know something about it. But that's okay. And again, thank you everybody for Thank for you, being here Jeff, today. also very, very much, and see you next time. It was Thank great. you, It was bye. great seeing everybody. Okay. I Thank love you you. all. Okay. Love Bye you for too. Bye. Jeff. Thank you. Bye. Bye. Bye.